tym odcinku postanowiłem pokazać Państwu, jacy fachowcy wykańczają właśnie te apartamenty i będą wykańczać te apartamenty dla Państwa. Czym się różni wykończenie Hiszpania versus Polska? Spółka Szwagrex, czyli że przyjdę i wezmę szwagra i to zrobię. Czy myślisz, że to jest realne? To jest do zrobienia? To są takie rzeczy, które człowiek by nawet nie wpadł na to w Polsce, a No, to się... w Polsce to nie do pomyślenia. Czyli Hiszpania, maniana, no, Tak. coś w tym jest, Tak, nie? Coś jest. w tym jest. Z jakim wyprzedzeniem tak naprawdę warto jest myśleć o tym, żeby wykończyć sobie taki apartament? Teraz pytanie, które ciekawi wszystkich najbardziej. Za ile? Za ile? I dlaczego tak drogo? Dzień dobry, Dariusz Nowak się kłania, Frontline Homes Marbella. Frontline Finish to jest usługa, którą świadczymy dla naszych klientów, która polega na wykończeniu, doposażeniu apartamentu. Głównie mówimy tu o rynku pierwotnym, ponieważ większość z naszych klientów faktycznie kupuje na rynku pierwotnym. I w tym odcinku postanowiłem pokazać Państwu, kto u nas stoi za tą usługą, jacy fachowcy wykańczają właśnie te apartamenty i będą wykańczać te apartamenty dla Państwa. Wiem, że dla wielu z Was to jest bardzo istotne, wiele się o tym mówi na Wybrzeżu. Myślę, że w przypadku niektórych osób z dużej chmury mały deszcz, dlatego ja postanowiłem konkretnie pokazać, kto u nas stoi za wykańczaniem tych apartamentów. Porozmawiamy sobie o tym, czym się różni wykańczanie nieruchomości w Polsce versus wykańczanie w Hiszpanii, ile to kosztuje, na co trzeba uważać. Jesteśmy właśnie w Puerto Banús, czyli właściwie w Koronie, w Perle w Koronie Costa del Sol, gdzie chłopaki właśnie wykańczają jeden z apartamentów. Także zobaczymy sobie od razu, jak wyglądają postępy prac i sobie trochę porozmawiamy i zobaczymy, co tam ciekawego u nich słychać. Zapraszam. No dobrze, szanowni, jesteśmy na miejscu. Ze mną jest Michał, Witajcie. Damian, szefowie tego całego zamieszania. Powiedzcie panowie, czym się różni remont albo wykończenie mieszkania, bo głównie mówimy tutaj o rynku pierwotnym. Czym się różni wykończenie Hiszpania versus Polska? Jakbyście tak mieli w telegraficznym skrócie powiedzieć. Generalne rzeczy, No. no to ja myślę, że to są bardzo duże różnice ogólnie, bo pomimo, że mieszkamy w Europie, to jesteśmy na Półwyspie Iberyjskim, a mamy tutaj miks stylów i wiesz, jest dużo wpływów arabskich, europejskich, bardzo blisko Maroko, więc mamy różne style. Wiesz, My jesteśmy teraz w apartamencie, który wy remontujecie, wykańczacie tutaj na zlecenie jakby klienta. To było też właśnie w takim stylu, jak tu weszliście? Takim Nie, to zupełnie było... To był było bardziej przygotowane... europejski styl. No i pod to było wynajem. przygotowane pod pracę, to było tak, pod wynajem, pod turystę generalnie, no ale... No w sumie nie dziwię się, bo jesteśmy, szanowni, jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w Puerto Banús, więc to jest perła w Koronie właściwie. Hotspot. No. Tak, no już bliżej się nie da. Bliżej się nie no. Ale akurat nie klient tutaj, no i ma łódź w marynie, więc jakby on to zakupił z myślą o zamieszkanie dla siebie i kontynuujemy de facto wykończenia w takim stylu nowoczesnym. Ale jest tu smaczek też taki andaluzyjski, bo pracujemy pod projekt i realizujemy w zasadzie mieszkanie pod wymagania i pod jakieś tam wyższe No dobra, ale na przykład potrzeby. jeżeli chodzi o jakieś takie różnice, mamy różnice stylów, ale na przykład w samym fachu, nie? W samej robocie, czy nie wiem, jakieś materiały kończeniowe, czy mamy inną dostępność, czy jest tak samo jak w Polsce, czy jest taniej, czy jest drożej, na co? Dostępność jest naprawdę słaba. 90% materiałów trzeba zamawiać. Więc Z nie Polski? jest, czy z Polski, czy online. Okej. Nie ma jak w Polsce, że wchodzimy do dużego supermarketu, wybieramy sobie spółki co chcemy i przywozimy na inwestycje. No, to 90% materiałów jest z dostawą i porównując co jest na stronie internetowej, a nie ma na przykład całego obrazu w sklepie. Więc też nie wybierzemy dokładnie to, co chcemy. Więc to jest na przykład duży kłopot. Pozwolenie, co akurat Michał bardziej się No może rynek wypowiedzieć. wtórny to akurat jest, że... Pozwolenie? Tak, no znaczy? żeby ktoś tu chciał przeprowadzać jakieś prace remontowe, to nie jest tak prosto, że wchodzi, otwiera klucze, przywozi narzędzia i robimy. I jak się wspólnota doczepi, to dopiero będziemy się tłumaczyć, Tak, tak? tak, Lepiej jest na rynku pierwotnym, jak deweloper rządzi, bo wybudował i to jest jego obiekt, a gorzej jest na rynku wtórnym jesteś. Gorzej jest na rynku wtórnym, bo mamy sąsiadów i jeśli im przeszkadzasz, to nie mogą to zgłosić, potem masz kontrolę, kary są bardzo pokaźne, więc lepiej nie ryzykować. Przy rynku wtórnym zawsze musisz wystąpić o pozwolenia do Urzędu Miasta
Też oczekiwanie, tydzień, dwa, niekiedy od ręki, ale to jest kolejny kłopot, tak? Natomiast No dlatego na przykład na rynku pierwotnym to jest akurat fajne, to, że już mamy wykończony apartament i w sumie właściwie dostają nam tylko takie lekkie rzeczy, nie? Elektrykę, oświetlenie, skręcić meble, nie wiem, sztukateria, jakieś takie elementy. Pierwotny dużo łatwiejszy Dużo w realizacji. łatwiejszy. Tak, dużo łatwiejszy. A jeżeli chodzi na przykład o kwestie na przykład instalacji wodkan, Ja bym ujął to tak, że to jest w miarę podobne, lecz innymi materiałami tutaj pracują. No tu jest przede wszystkim miedź i systemy, które są nieznane w Polsce. okej. Natomiast no radzimy sobie z tym. Można przejść na standardowe systemy, to nie kłopot. Gorzej jest tak, jak Damian powiedział, z elektryką. Kompletnie inna bajka. Tutaj system układania przewodów, łączenia, rozprowadzenia, to zresztą możecie sobie zobaczyć. Wszędzie są peszle, kable są prowadzone w pewnych standardach. Nie można tego robić po naszemu, bo przyjdzie elektryk i nie odbierze Ci w ogóle całej instalacji. Generalnie nie podbije Ci żadnej pieczątki i gwarancji. Tak? A jest wymagane. A jest wymagane. Tak? Każdorazowo... Raczej tak, zwłaszcza jak robisz mieszkania pod wynajem długoterminowy czy krótkoterminowy, musi ta instalacja być sprawna i bezpieczna. To musi być podbite przez certyfikowanego elektryka. I tutaj jest w tym właśnie. Czyli w sumie trochę odpowiedzieliście na pytanie, bo moje kolejne pytanie to było takie, czy jak ktoś kupuje apartament, już pomijając, czy to jest rynek wtórny czy pierwotny, to czy spółka Szwagrex, czyli że przyjdę i wezmę szwagra i to zrobię, czy myślisz, że to jest realne, to jest do zrobienia, czy to jest tak, że... Bo wy jesteście ekipą, która tu już zrobiła trochę realizacji, macie doświadczenie, wiecie co i jak. Już podejrzewam, że macie namioty w Leroy wystawione czy gdzieś tam. Tak, mamy swojego już menadżera nawet. Menadżera w Leroy, więc jakby wy już macie doświadczenie, ale właśnie, bo to jest takie pytanie, które czasami się gdzieś tam pojawia i powiela, nie? Jak rozmawiam z ludźmi, to ludzie mówią, ja tam wykończyłem swój dom, postawiłem swój dom w Polsce, więc co mi tam wykończenie apartamentu, Jest nie? zdecydowanie, odpowiedź jest prosta, można. Oczywiście, bo wszystko można zrealizować, prawda? Tylko czy jest naprawdę sens tego kłopotu, który mamy? Bo nie jest to tak proste, jak mówiliśmy na początku, z dostępnością materiałów, z różnymi rodzaju przeróbkami, które muszą być zgodne ze standardem. I bez wiedzy możemy po prostu wejść na minę. Znaczy remont w Polsce to bywa wyzwanie, nie? A ja bym ujął to tak, jeżeli nie masz przetartych szlaków, to ten czas, który sobie zaplanowałeś tu na pracę, pomnóż razy 2, bo się inaczej to nie zetnie. Masz wiele przeszkód, i dostawy, i pomyłki. Ja pamiętam, że ostatnio właśnie mówiliście, jak byliśmy u jednego z klientów na inwentaryzacji właśnie, który kupił na rynku pierwotnym i chłopaki prawdopodobnie będą mu to wykańczać i robić, to właśnie mówiliście o tym, że zamówiliście jakąś partię, nie wiem, jakiś złączek czegoś, tak? Ogólnie dostawa, jakiś przyszła, na 5000 euro dostawa i się okazuje, że 80% jest do wydania. Jak nie więcej. Tak. No i trzeba było wsiąść w samochód, jechać, oddawać. To jest niesamowite. Te zwroty to też nie takie proste, bo to wiesz, wszystko jest w języku hiszpańskim, trzeba trochę mieć jakby... ChatGPT pod ręką trzeba mieć, albo jakiś... Na pewno translator, tak. Więc jak masz przetarte szlaki, to wiesz, to idzie dużo lepiej, dużo lżej. Jakieś znajomości, no to też pomagają. Wspieramy się różnymi podwykonawcami, tak samo tymi certyfikowanymi i nam to idzie dosyć zgrabnie. A spotkaliście się tutaj na przykład z wykańczaniem przez Hiszpanów? W sensie, bo wiem, że wy macie ekipę. Ile w ogóle macie osób w ekipie? 6. 6-osobowa ekipa. Polacy? Tak. 100% czy tam jakieś Nie, tam, raczej czy wiesz. Hiszpanie też tam? Jeżeli potrzebujemy mieć siłę roboczą taką do ciężkich spraw, pomocników takich, no to mamy i kogoś z Węgier, mamy i kogoś tak. nawet z Urugwaju i to są ludzie przeważnie, którzy mówią w języku angielskim, więc jakby nie mamy z tym problemu, ale samych fachowców ściągamy de facto z Polski. Jednak ten standard musi być zachowany, a Chcemy jednak trzymać ten standard. różnica między standardem hiszpańskim a polskim jest dość znacząca. No tak. Ja bym powiedział, że tego się trochę nie da porównać. To jest trochę inna epoka, trochę lat dzieli nas i... Znaczy my Polacy, jak ja jeszcze z klientami gdzieś tam wchodzimy na różne nieruchomości, to polskie oko czasami krwawi, nie? Jak widzi. Krwawi. Tak. I to faktycznie dlatego ta polska jakość, dlatego też właśnie my się zdecydowaliśmy na to, żeby działać przy tej usłudze właśnie frontline finish dla klientów, żeby robić wykończenia.
bo nawet deweloperzy, nie? Nawet te firmy tutaj, które przygotowują tego stanu pierwotnego, no potrafią czasami... No widzieliśmy parę przecież No byliśmy takich, ostatnio tak. i... Wiele rzeczy do poprawy jest. Nawet ostatnio było tak, że właśnie byliśmy u klienta na mieszkaniu i nawet sam klient nie zauważył pewnych rzeczy, Co my? które wy od razu zobaczyliście, nie? Jak Tak. na przykład prysznic, kabina prysznicowa Brak silikonu. 10 cm od brodzika, No nie? nie Na ten przykład. wymiar do tego wymiaru. No, Nie ten wymiar tak. tego, to są takie rzeczy, które człowiek by nawet nie wpadł na to w Polsce, a No, to nas się... w To Polsce się to nie do pomyślenia. Czyli Hiszpania, maniana, no Tak. coś w tym jest, nie? Tak, Coś w tym jest, jest. zdecydowanie. I to, co ma być dzisiaj, no na pewno nie będzie dzisiaj, tylko będzie za Oj 5 tak, dni. oj tak. Nawet tak jak wspomnieliśmy z dostawami ostatnio, to, że przychodzą złe produkty, to jest raz. Dwa, że ten czas się nie zgadza. Czyli zamawiamy coś, jest napisane między 3 a 5 dni. No nie zdarzy się, żeby przyszło w tym czasie, który jest napisany, więc automatycznie znowu wydłuża się. Chcesz coś skonsultować, coś z Więc kimś, to jeśli też... chcemy zrobić sobie, tak jak Michał wcześniej powiedział, że chcemy zrobić coś sobie sami ze szwagrem, prawda, to nie zrobimy tego w tydzień, w 2 czy w miesiąc. To się przedłuży. Raz, że nie mamy przetartych szlaków, nie znamy materiałów, zamówimy coś, przyjdzie znowu złego, musimy dostać. No my już akurat przetarliśmy te wszystkie Tak, szlaki. myśmy swoje błędy popełnili i trochę nas to kosztowało, że tak powiem, czasu i pieniędzy, No zawsze ale tak, już jest coraz lepiej i zdajemy sobie rady bez problemu. Natomiast jeszcze taka jakby ważna sprawa dotycząca zrobię sobie sam, no to przyjeżdża tutaj ekipa z Polski, trzeba ją zakwaterować, trzeba ją powiedzmy wyżywić, no ale Zapłacić. zapłacić za hotel, no i ten pobyt zawsze będzie dłuższy niż ty zakładasz, bo sama praca, napotkasz po prostu wiele problemów po drodze i myślę, że koszt finalny opłacenia ekipy, a koszt wynajmu tutaj ekipy na miejscu będzie bardzo podobny, a tutaj masz, że tak powiem, gwarancję jakości, No i czasu. przede wszystkim jest też kwestia tych dostaw. No to nawet, nie wiem, ja zamawiając najzwyklejsze rzeczy przez kuriera, no to jest tak, że no, w sumie nie wiadomo, kiedy on przyjdzie, nie? Tak. I właściwie trzeba być na miejscu, żeby to faktycznie obsłużyć, nie? Bo czasami jest tak, że dzwoni 30 minutos, a ja jestem gdzieś No, tam, nie? z dzieckiem na dam rowerze. przykład dzisiaj, gdzie zamawiałem kontener. Napisałem do Państwa, do firmy, która nam dostarcza kontenery. Bardzo bym prosił, aby kontener został dostarczony po 16, bo wtedy mogę być na inwestycji, aby uregulować płatności. Pani mi zadzwoniła, że kontener jest na miejscu. No więc okej, mnie nie ma, więc siłą rzeczy nie mogę ani odebrać, ani zapłacić, prawda? Więc Tak. tutaj jednak z tym Trzeba się trochę tak dostosować do ich standardów. A bo dobra, to- a powiedzcie panowie na przykład tak, teraz z punktu widzenia takiego widza, tak, który ktoś ogląda i powiedzmy myśli o tym, żeby kupić, albo na przykład już kupił i powiedzcie z jakim wyprzedzeniem on czy wspólnie powinniśmy planować wykończenie. No już powiedzmy, przyjmiemy ten rynek pierwotny, bo wiadomo, że przy rynku wtórnym to jest zawsze kwestia, czy robimy z projektantem, czy robimy sami, czy gdzieś tam... Pozwolenie. Czy to wszystko trwa, nie? Ale w przypadku rynku pierwotnego, z jakim wyprzedzeniem tak naprawdę warto jest myśleć o tym, żeby wykończyć sobie taki apartament, żeby zamówić rzeczy wszystkie, żeby to przyszło, jak to byście No, obstawili? proste sprawy to tak myślę, że z kwartał czasu wcześniej, a jakieś skomplikowane i Proste wymagające. sprawy, to aha, no czyli jakieś prosty mieszkania, projekt, two tam- bedroomy, prawda, to tam możemy. Na pewno by trzeba było mieć czas do zorganizacji, tak około kwartał czasu wcześniej. Okej. Natomiast trudniejsze projekty, jakieś domy, wille, no to już minimum pół roku Tak, wyprzedzenia. no właśnie chciałem to potwierdzić, bo generalnie ja Państwu rekomenduję to, żeby ci z Was, którzy będziecie chcieli skorzystać z tej usługi właśnie Frontline Finish, żeby na pół roku wcześniej, żebyśmy się po prostu dzwonili, porozmawiali, bo to jest kwestia No, tego, czy wiele potrzebujemy spotkań nas projektanta, dograć trzeba projekt i ten kwartał, co powiedziałeś, to ja myślę, że to jest kwartał trzeba liczyć już na zamówienia, czyli zamawiamy i czekamy, nie? Konsultujemy się też w międzyczasie. Tak. A do kwartału myślę, że to powinien być taki okres, że właśnie już pracujemy nad projektem, nie wiem, klepiemy go, ostatecznie już wiemy, co mamy robić. Też o Was chodzi, o ekipę, nie? Tak, Bo to tak, jest no tak. najbardziej... No wiesz, akuratnie my się możemy jakby organizować i mieć różną ilość pracowników w zależności Rotować możecie. w zależności od sytuacji, w zależności od sezonu. Jest potrzeba, no to dzwonimy i sprowadzamy chłopaków. Bo Wy wcześniej w Polsce też się zajmowaliście tym, tak? o, no, łącznie zrobiliśmy ponad 300 inwestycji. No gdzieś na Razem. pewno. Ładnie. No już Ponad, wiesz, więc- niespełna 20 lat w branży, to
To jest naprawdę Cyfry kawał są. czasu. Powiedzmy panowie, z jakiego części Polski? Kraków. No, my z Krakowa. Kraków i okolica. Kraków. Okej, Tak, okej. tak. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z klientem, jeden mówi, jak się dowiedział, że jestem z Warszawy, to mówi, o, to chyba się nie dogadamy, bo ja z Krakowa jestem, my inaczej, tak, mówi, my inaczej liczymy pieniądze. Ja mówię, ale ja mówię, mam wielu klientów z Krakowa, Ale się szczęście dogadujemy. tutaj się liczy tak samo. To się liczy tak samo, wszyscy jesteśmy z tego samego miejsca. Tak, tak, tak. A panowie, jakbyście teraz tak z innej beczki, jakbyście spojrzeli, albo jaka jest wasza ocena ogólnie rynku nieruchomości tutaj w Hiszpanii? Mówimy o Costa del Sol, tak, między Marbellą a Malagą. Jakbyś ty ocenił? Wiem, że ty się specjalizujesz, wy się specjalizujesz głównie rynku wtórnym, jeżeli Tak, chodzi o jakieś tam tak, flipowanie tak, i robienie tak, takich rzeczy. Obserwuję rynek hiszpański tak dokładnie od 2015 roku. To, co się dzieje tutaj, naprawdę przechodzi Ale- oczekiwania, nie wiadomo nawet jak sobie to wyobrażać, gdzie te ceny przez ostatnie 4 lata tak zaczęły wariować i nie uspokaja się to w ogóle. Jest cały czas brak. Popyt jest ogromny, a jest brak inwestycji. Sam wiesz, rynek pierwotny, cokolwiek powstaje, zaraz Jak już to widać znika. dźwigi, to już znaczy, Tak, że już nie ma co kupić. To już nie ma co kupić, dokładnie tak. Rynek pierwotny, rynek wtórny z kolei, no wszystkie fajne lokalizacje, no to są już stare nieruchomości, więc automatycznie one idą do remontu. I bardzo się zmienia teraz. Dużo ludzi na przykład z Wielkiej Brytanii, którzy tu powiedzmy są od lat 50., sprzedają nieruchomości. I młode pokolenie. Okej. Mamy napływ strasznie Polaków, prawda? Mamy Ukrainę, która też od wojny zaczęła tutaj przyjeżdżać. Ameryka, która Amerykanie mocno powiedzmy teraz, tak. od 4-5 lat w ogóle tutaj powiedzmy nie było ich. Od czasu do czasu można było spotkać kogoś z Ameryki. Natomiast są teraz nowe połączenia. 6,5 godziny jesteśmy z Nowego Jorku tutaj, więc największe pola golfowe, więc dla nich to jest raj. Ceny są też dla nich dość przystępne w porównaniu z tym, więc Ja w zeszłym roku właśnie mieliśmy też klientów właśnie ze Stanów i rozmawialiśmy sobie troszkę a propos porównania, bo oni mówią, że tutaj dla nich oni trochę czują jak na Florycie. tak. Nie, że A to ceny? jest ten. I oni akurat kupili apartament tam w okolicach 600 000 euro i oni mówią, że gdyby taki apartament chcieli kupić u siebie, $2 miliony. Tak. A stopy procentowe i koszt kredytu dużo większy, bo tak. tu mamy mniej więcej w pierwszym roku tam 3,5% oprocentowanie powiedzmy. Później trochę spada, więc no faktycznie to jest dla nich to jest fajna. Więc ja tu nie wróżę. No właśnie, a żadnych- widzisz jakiś taki jakby coś, jakiś taki potencjał, czy nie wiem, jakieś takie zagrożenie, że to miałoby spaść w najbliższym takim, wiesz, no przewidywalnym czasie, bo to wiadomo, no w Polsce też wszyscy mówili, że tak, Tak, że będzie jest bańka, że zaraz tak. tak. No. Nie, znaczy ja obserwowałem, dużo też pracowałem w Londynie, też miałem tam biuro nieruchomości, więc jakby bazując nawet na rynku londyńskim, polskim, w Krakowie, czy nawet tutaj. Jeśli weźmiemy sobie skalę, powiedzmy cofniemy się 50 lat do tyłu, to cały czas będzie tak. Gdy mieliśmy kredyt crunch w 2008-2009 roku, Costa del Sol nie oberwało. Cała Hiszpania jak najbardziej tak. Natomiast tutaj te ceny nie spadały. One cały czas trzymały swoją wartość, zwłaszcza w tych najlepszych lokalizacjach, prawda? Bo to wynika, że co, że rynek to jest rynek dóbr luksusowych jednak Tak, i on się tak. gdzieś tam utrzymuje, tak? To jest zawsze ktoś ma drugi, trzeci, czwartą nieruchomość. To nie jest ich pierwsza nieruchomość, tylko Tak. mają sobie domek gdziekolwiek na świecie i wybierają tutaj, bo jednak jest przyjemnie, jest europejsko, jest No i 320, dla nich tropikalnie tutaj. prawda? 320 dni w roku słońce, więc jakby całe wybrzeże nie obstawiam żeby kiedykolwiek te ceny zaczęły tu spadać. Okej. Aż tak mówisz, że nawet do tego stopnia. Poza tym jest brak tych nieruchomości, a jedyne czego nigdy nie przybędzie to jest ziemi. Tak. Więc, No widać nawet po inwestycjach właśnie deweloperskich, że faktycznie jest tak, że zaczyna się coraz więcej budować w górę, nie? Od wybrzeża Tak. w górę zaczyna Tak, coraz tak, bardziej tak, iść tak, i tak, no tak. No, Jest to działek nie logiczne, przybywa, no jakby Tak, wiadomo. tak. Tylko sporadycznie gdzieś znajdziesz pierwszą linię, ale to pewnie w rejonie tam za Esteponą dopiero. No, ostatnio też właśnie byliśmy z jedną klientką oglądać apartament na rynku wtórnym i były 2 apartamenty obok siebie, budynek obok budynku i na przykład było tak, że jeden budynek był z jakąś tam brzydką elewacją starą i ona powiedziała, że nie chce nawet wchodzić, nie? Nie chce wchodzić, bo tego, że jakby remont możemy zrobić, tak? Ale części wspólnych Już nie zmienimy. Nie wiem, wspólnoty nie zmienimy, tak? Więc to są takie rzeczy, które po prostu no, czy gdzieś tam trzeba wziąć pod uwagę, nie? To teraz tak, jeszcze jedno pytanie, bo ktoś, kto będzie to oglądał, potencjalny inwestor, może zastanawiać się, no bo tak, kupuje apartament, przyjechał raz, kupił,
dogrywamy projekt i teraz chcę zlecić Wam, żebyśmy to po prostu zrobili, wykończyli i tak dalej. Prace będą się odbywać prawdopodobnie zdalnie, tak? Znaczy jego tu nie będzie fizycznie, więc nie będzie miał wpływu na to, jak to wygląda. Jaki jest proces wykończenia czy tam remontu, tak? I teraz co w przypadku, kiedy na przykład ktoś przyjedzie, jest już wykończony apartament i będzie chciał jeszcze Wam jakieś poprawki zgłosić, coś mu się tam, nie wiem, przypomni, zobaczy. Z reguły jest tak, że po wykończonym apartamencie, gdy przyjeżdża inwestor i różne są rzeczy. Lusterko jednak mu się podoba, żeby wisiało gdzie indziej. Tak, prawda? tak. Właśnie o takich Lampa, rzeczach mówię. aby była gdzie indziej, no bo jedna. To jest kosmetyka. Zdalnie To jest- rzeczywiście nie da się wszystkiego dograć w 100%. Więc automatycznie drobne zmiany, które są w projekcie, możemy wykonać automatycznie. Okej. Tak. W ramach realizacji, prawda? Tak, No. tak. Ewentualnie jakieś usterki niechciane lub nielubiane dla wszystkich. Po to prostu podpisujemy umowę i Okres gwarancyjny zawsze jakby okres jest. gwarancyjny, jest Tak. jakiś harmonogram i tak dalej, tak dalej. Ile czasu taki inwestor powinien przyjąć na to, żeby od czasu, kiedy wy wejdziecie, żeby mu wykończyć taki apartament, mówię o apartamencie z rynku pierwotnego, nie wtórnego, tylko pierwotny, do oddania kluczy. Łącznie z meblami, ze sztukaterią, z oświetleniem. Po prostu klient przyjeżdża z lotniska, bierze walizkę, wprowadza się i mieszka. Ile czasu byście Myślę, że Potrzebujecie. maksymalnie do 2 tygodni. do 2 tygodni? Tak, gdyż to jest kosmetyka, więc jak najbardziej 2 tygodnie. Bo to nie jest wykończenie tak jak stan deweloperski w Polsce wygląda, tak? Że tak, musimy tak. właściwie zrobić wszystko. Wszystko tak. Dlatego dokładnie. ten termin może być szokujący, ale tutaj deweloperski stan jest zupełnie inny. Nie? Tak, To tak, jest- tak. Są delikatne poprawki, sztukateria, tapety, meble, światła, lustra, więc to powiedzmy do 2 tygodni. Dobrze. I teraz pytanie, które ciekawi wszystkich najbardziej. Za ile? Za ile? I dlaczego tak drogo? A to myślę, że to jest temat i rozmowa Rzeka. Indywidualna, tak? z Każdy każdym projekt jest klientem, indywidualny, dokładnie. każde mieszkanie jest inne, metraże też nie są zawsze takie same. Ktoś chce tapetę taką, ktoś Wymagania inną. są inne. Tapety też są różnych rodzajów i koszt tapety też jest od powiedzmy 20 do 200 euro za metr, więc jakby Ale myślę, ale jeżeli powiem, że wasza robocizna sama, bo nie mówimy o materiałach i tak dalej, jeżeli powiem, że wasza robocizna w zależności to będzie między 5 a 10 tysięcy euro, to się pomylę? nie. 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 Czyli między 5 a 10 tysięcy, two bedroom, 70 metrów kwadratowych. 70 metrów kwadratowych, takie zrobienie między 5 a 10 tysięcy euro, do tego wiadomo materiały. Tak. Tak. Też oczywiście, jeżeli klient sobie zażyczy, że nagle, nie wiem, skuwamy płytki i robimy, No to wyceniamy no to indywidualnie. wycofamy indywidualnie, tak? Ale takie wejście na stan pierwotny deweloperski, żeby w 2 tygodnie zrobić mieszkanie, to jest między 5 a Realne. 10 tysięcy euro, to jest taki koszt, który trzeba przyjąć już. Tak, tak. Okej, tak. fajnie. Dobra, dziękuję Wam panowie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten dzięki. odcinek się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, piszcie śmiało pod spodem. Jestem ciekaw, co myślicie, jestem ciekaw, jakie są Wasze opinie na temat rynku nieruchomości w Hiszpanii. Może macie jakieś sami doświadczenia z wykańczaniem apartamentów, podzielcie się w komentarzu, a ja zachęcam do subskrybowania. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć. Pozdrawiamy.